Jestem właśnie w trakcie nagrywania odcinka o cold brew, gdzie będę porównywał dwie różne metody, jedną taką przelewową, a drugą taką klasyczną infuzję. I zrodził mi się pomysł, żeby nagrać jeszcze jeden odcinek o cold brew, mianowicie taki, w którym będę poruszał tematy nieco kontrowersyjne, bo cold brew cieszy się niesamowitą popularnością i będę mówił o tym, dlaczego moim zdaniem cold brew nie jest dobrą metodą na przyrządzenie kawy i dlaczego jest to pewnego rodzaju, w mojej opinii, marnotrawieniem ziarna. Wiem, że teraz narażam się wielu osobom i słyszałem też wielokrotnie od osób prowadzących kawiarnię: Adam, nie rób tego odcinka. Niech ci wszyscy ludzie żyją w błogiej nieświadomości. A więc sprawdźmy, czy faktycznie jest to taka idealna metoda. Czajnikowy.pl. Zanim zupełnie rozprawimy się z mitem cold brew, muszę powiedzieć Wam kilka rzeczy. Pierwsza z nich jest taka, że ja nie jestem przeciwnikiem cold brew, jak chodzi o herbatę. W ogóle nie jestem przeciwnikiem cold brew, ale jak chodzi o herbatę, to szczególnie, ponieważ uważam, że jest to świetny sposób na to, żeby zaparzyć herbatę, kiedy ma się mniejsze umiejętności parzenia jej gorącą wodą. Ciężko ją po prostu w ten sposób zepsuć, a jest to też bardzo fajna alternatywa dla napoi w gorące dni, kiedy możemy sobie zaparzyć nie tylko herbatę, ale również jakiś hibiskus, jakiś rooibos. Jest to bardzo zdrowe, bez cukru, więc uważam, że jest to świetne rozwiązanie. Jak chodzi o moją opinię na temat cold brew z kawy, to musicie też wiedzieć, że jest to moja prywatna opinia i nie należy jej traktować w taki sposób jako wyrocznia, więc jeżeli drżycie teraz, ponieważ czujecie się, że Was atakuje w jakiś sposób albo że chce Wam zabrać Wasz ulubiony napój, to nie traktujcie tego w taki sposób, tylko i wyłącznie potraktujcie to jako moje osobiste odczucie na ten temat. Jak chodzi o te argumenty przeciwko cold brew, moim zdaniem podstawowym argumentem głównym jest to, że nie jesteśmy w stanie wyciągnąć przy pomocy zimnej wody 100% potencjału ziarna. Czyli biorąc pod uwagę, że wydajemy pieniędzy dość dużo na kawę, jeżeli ma być to kawa wysokiej jakości, to na paczkę 250 gramów wydamy gdzieś około 50-60 zł. No to jeżeli nie wyciągamy całości 100% potencjału, który moglibyśmy wyciągnąć przy pomocy gorącej wody, tylko zaledwie 70, a reszta ląduje w koszu, to uważam, że jest to pewnego rodzaju marnotrawstwo. Czyli jest to pierwszy podstawowy czynnik, dla którego ja osobiście cold brew nie za bardzo lubię. Uważam, że lepiej jest zaparzyć po prostu cold brew gorącą wodą, cold brew kawę gorącą wodą i wyciągnąć cały potencjał, całe bogactwo, które jest wynikiem pracy ludzi na plantacji, a niekoniecznie po prostu zamykać się tylko i wyłącznie na metodę, która jest bardzo skomplikowana, a niekoniecznie daje dla mnie osobiście pozytywne rezultaty. Warto tutaj też wspomnieć, jak chodzi o smak, o pewnym takim doznaniu, odczuciu utleniania się kawy. Ja to tak w taki sposób nazywam. To jest takie odczucie, które pojawia się w kawie, gdy kawa stoi troszeczkę długo. Nie wiem, czy mieliście okazję zostawienia kawy na następny dzień. Jeżeli zaparzyliście sobie ją dzisiaj, sprawdźcie koniecznie, jak smakuje jutro. Być może macie tak dobrą kawę, że nie musicie tego robić, albo nie możecie się powstrzymać, żeby wypić ją od razu. Natomiast warto to zrobić dla eksperymentów i tam pojawia się taki charakterystyczny smak, który mnie osobiście nie do końca odpowiada, ponieważ ja go utożsamiam ze starą kawą. Więc zamiast kawy, która jest taka świeża, mamy kawę, która ma ten taki charakterystyczny posmak utleniania, który jak dla mnie również działa na niekorzyść cold brew. Jak chodzi o pozostałe takie czynniki, które mogą tak jakby wpływać negatywnie w mojej opinii, to jest to również cena. Jeżeli chcemy zrobić cold brew takie naprawdę dobre, wszystkie cold brew, które mnie osobiście smakowały, był to przepis z większą dozą niż w przypadku takiego klasycznego ciepłego zaparzenia. Czyli dodajemy więcej kawy po to, żeby wyciągnąć więcej właśnie z tych ziarenek. I to wpływa bardzo na cenę kawy. Więc jeżeli mamy kawę, która jest droższa o te na przykład 20%, to znowu kłania się tutaj ta matematyka, gdzie kupujemy sobie paczkę za niemałe pieniądze i część z tej kwoty mogłaby po prostu posłużyć na zakup kolejnego ziarna albo po prostu zgromadzenie funduszy do tego, żeby zakupić lepsze ziarno. Więc zamiast tracić
te 20% potencjału, znowuż pieniędzy w tym przypadku, lepiej jest moim zdaniem wydać je trochę lepiej, zaparzyć kawę po prostu na ciepło. Jak chodzi o smak, mam jeszcze jedną obiekcję, ponieważ cold brew powoduje, że ciężko jest nam wyciągnąć kwasowość z kawy. Czyli jeżeli lubimy owocowe kawy, to w metodzie cold brew ciężko jest to uzyskać. Dlatego właśnie też w cold brew często sięga się po Afrykę, po Etiopię, po Kenię, po Rwandę, właśnie po to, żeby te kraje, które naturalnie niosą za sobą bardzo dużo kwasowości, przemyciły chociaż trochę jej w metodzie cold brew. Zauważcie, że cold brew zazwyczaj smakują bardzo podobnie do siebie, czyli dużo w nich jest właśnie tej czekolady, dużo w nich jest orzechów. Nie mówię, że to jest coś negatywnego, natomiast jeżeli oczekuję kwasowości, soczystości, owocowości w kawie, to niestety w cold brew rzadko ją znajduję. Ostatnim takim czynnikiem, który dla mnie jest bardzo istotny, a dla Was może wydawać się zabawny, bo jest oczywisty, jest czas parzenia. Czyli jeżeli najdzie mnie ochota na to, żeby napić się zimnej, czarnej kawy w tym momencie, to muszę czekać te kilkanaście godzin, a może nawet kilkadziesiąt, żeby napić się tej kawy. Więc dla mnie osobiście jest to może nie tyle największym minusem, natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę jeszcze eksperymentowanie z kawą, no to tu już się robi problem. Dużo łatwiej jest zaparzyć kilka kaw pod rząd na gorąco i sprawdzić równolegle, porównując je między sobą, która jest lepsza, który przepis jest lepszy, niż zaparzyć kolejno jedno cold brew, odczekując te kilkanaście godzin, potem kolejne i kolejne i kolejne. Dużo trudniej jest złapać ten idealny przepis, więc dla mnie po raz kolejny górą w tym przypadku jest zwykłe, klasyczne, ciepłe zaparzenie. Nie wiem, co o tym Wy sądzicie. Ja wyraziłem swoją opinię w miarę jasno. To nie jest tak, że ja kompletnie neguję ludzi, którzy piją kawę cold brew. Nie jest tak, że ja sam co jakiś czas nie sięgnę po takie rozwiązanie. Natomiast mam wrażenie, że w dużej mierze jest to moda, ponieważ ludzie są zafascynowani dosłownie tym, że można zaparzyć kawę przy pomocą zimnej wody. Czyli to jest trochę tak jakby taki magiczny trik. I wydaje mi się, że z tego wynika właśnie moda na takie nowoczesne zaparzenie kawy metodą właśnie cold brew, ale niekoniecznie idzie za tym po pierwsze smak kawy, a po drugie kwestie ekonomiczne również i przede wszystkim marnotrawienie tego potencjału, który w ziarnie jest ukryty i wydaje mi się, że naprawdę można zaparzyć po prostu gorącą kawę i albo zrobić to bezpośrednio na lodzie, albo schłodzić, dodać kostki lodu i delektować się w tak gorący dzień jak dzisiejszy. Podzielcie się swoją opinią w komentarzu. Jeżeli macie inną, z chęcią z Wami podyskutuję na ten temat. Tu nie chodzi o to, żebyśmy sobie narzucali swoją opinię, tylko po prostu wymienili się swoim zdaniem. Do zobaczenia w następnych odcinkach i do zobaczenia na czajnikowy.pl.